Latem 1846 roku w rezydencji Georges Sand Fryderyk Chopin intensywnie pracował nad ukończeniem Barkaroli Fis-dur op. 60. Szkice do tej kompozycji rzucił na papier zapewne już rok wcześniej. Wiadomo na pewno, że utwór w listopadzie 1946 roku został wydany. Podobnie jak komponowane równolegle ostatnie dwa nokturny i Polonez Fantazja. Barcarolla. Barcarolla to tradycyjna pieśń śpiewana przez weneckich gondolierów. Jej stylizowana wersja oczywiście nie była wynalazkiem Chopina. Zarówno przed nim, jak i po nim powstawały liczne barcarolle fortepianowe czy operowe. Niektóre z nich były bardzo ambitne, jak miniatura Wenecja e Napoli Franciszka Lista, inne zaś jak barcarolla z opery Opowieści Hoffmana, Jacques'a Offenbacha, zdobyły wielką i trwałą popularność. Inny Francuz, Gabriel Fauré, skomponował aż 13 barcaroll fortepianowych, w których chopinowska wrażliwość pobrzmiewa bardzo często. A mimo to barcarolla Chopina wydaje się dziełem niedoścignionym i dla wielu pozostaje najpiękniejszym w dorobku polskiego artysty. Wiem, od razu chcę się zawołać, no a co z chopinowskimi preludiami, co z sonatami, z balladami, mazurkami, nokturnami i tak dalej. Ale utwór Barcarolla niemal natychmiast wzbudził powszechny zachwyt i od razu budził pozamuzyczne skojarzenia. Na przykład jeden z jego pierwszych niemieckich recenzentów, August Kallert, w 1847 roku pisał: rytm nadaje całości swoje charakterystyczne piękno. Chopin pokazuje na początku figurę akompaniamentu, podobnie jak to widzimy w wielu jego etiudach, i buduje na niej dwugłosową melodię. Także łatwo sobie przy tym wyobrazić przejażdżkę łódką jakiejś pogodnej, szczęśliwej pary. Ale kompozytor nie pozostawia biegu spraw w tak przyjemnym stanie. Wprowadza zwroty, obce barkaroli. Wreszcie oddaje pole tematowi ostro kontrastującemu w rytmie i tonacji. Barcarolla. Czym, panie Marku, jest chopinowska barcarolla? To proste pytanie, ale naprawdę trudno na nie odpowiedzieć. Z jednej strony barcarolla jest takim tańcem salonowym i pisano jej w romantyzmie bardzo wiele. Ale z drugiej strony barcarolla Chopina jest czymś zupełnie innym, nowym, niespotykanym. Głębia ujęcia, dramaturgia, też stopień trudności technicznych tak naprawdę dla wykonawcy powoduje, że jest ona niedostępna dla pianisty amatora i jest tak naprawdę jakby z jednej strony trochę nokturnem, a z drugiej nienapisaną balladą. Czyli balladą. krzyżówka ballady i nokturnu. Właśnie, słuchając tego utworu zawsze się zastanawiałem, jaką naprawdę posiada formę, bo w słuchaniu to nie zawsze się jakoś tak wymyka się. Ale może zajrzyjmy do partytury. Tak, taka nieuchwytność jest jedną z cech charakterystycznych tego utworu. On jest z założenia jedną wielką tajemnicą. Spróbujmy ją zgłębić. Utwór zaczyna się od trochę tajemniczej oktawy w basie, która jest zarazem takim typowym dla Chopina późnego gestem otwarcia w utworze. Ona jest dziwna, bo ani nie jest poważna, ani niepoważna. Potem następuje pięknie harmonizowany wstęp. No i mamy Wenecję w czystej postaci. Dokładnie. Ale Chopin nigdy w Wenecji Nie był. Dokładnie tak. Znał ją na pewno z opisów,
Znał ją z reprodukcji, być może pocztówek, ale nigdy w niej nie był. A czy to znaczy, że nie kochał Włoch? Nie, kochał właśnie i to bardzo mocno, ale nie miał do Włoch szczęścia. Właściwie co roku razem z Georges Sand planował udanie się do Włoch, ale nigdy to nie nastąpiło. Był we Włoszech raz, w drodze powrotnej z Majorki, był w Genui przez około 2 tygodnie, ale było to na około 5-6 lat przed napisaniem Barcaroli. Czyli szmer Canal Grande nie jest tak oczywisty w tym utworze. Tak, ale nie możemy go też do końca wykluczyć. I pary kochanków po nim płynącej. Tak, to zresztą bardzo ciekawe skojarzenie, bo faktycznie pierwszy temat Barcaroli jest jakby formą miłosnego duetu w dwugłosie. Tak. Czyli intuicja Augusta Kalerta może być słuszna. Tak, ale nie możemy wykluczyć też innych interpretacji tego utworu. Wybitny polski krytyk Karol Stromenger przed wieloma laty odkrył, że klimat Barcaroli i jej ogólny wydźwięk bardzo jest zbliżony do sceny z poematu Przedświt Zygmunta Krasińskiego, poety, który w ostatnich latach życia Chopina był mu bardzo bliski. Zresztą Chopin napisał do jego słów jedną ze swoich najbardziej przejmujących pieśni Z gór, gdzie dźwigali. I jeśli ta interpretacja jest słuszna, to nie po Canale Grande, ale po jeziorze Como płynie w łodzi Zygmunt Krasiński ze swoją ukochaną Delfiną Potocką, która, jak wiemy, była też muzą samego Chopina i szczególnie w ostatnich latach jego życia na powrót stała się mu bliska. To bardzo frapujący trop, ale co się dzieje dalej? Mamy pierwszą kulminację, która jest charakterystyczna bardzo ze względu na to, że Chopin używa w niej bardzo dużą ilość takich rozwibrowanych tryli. Następnie ta kulminacja ulega pewnemu zawieszeniu. Mamy zakończenie, uspokojenie, zwolnienie i taki ciekawy bardzo fragment opisujący, jakby przygotowujący kontrast, który nie nastąpi. Idziemy w kierunku tonacji molowych. I następnie mamy z zaskoczenia tonację A-dur i dalsze tajemnicze kołysanie. Po tym fragmencie i po kolejnej takiej roztańczonej kulminacji nastąpi fragment chyba najbardziej niezwykły, nie tylko w tym utworze, ale też chyba w całej twórczości Chopina. I to jest to Dolce Sfogato, którym tak zachwycał się André Gide. Dokładnie tak. To jest fantastyczny fragment, w którym prawa i lewa ręka grają prawie całkowicie niezależnie od siebie. Jak napisał pięknie Marcel Proust, Chopin prowadzi prawą rękę, płynie ona na falach kaprysu, żeby następnie ugodzić nas prosto w serce.
fragment obłędnie piękny. Tak. Na dodatek to określenie dolce, słodki, słodko, sfogato, czyli no, powietrznie, z wiatrem. Niezwykłe. Tak, to bardzo rzadko spotykane określenie. Nie tylko u Chopina, ale w ogóle w muzyce. Chociaż zdarza się na przykład w utworach Franciszka Lista. Słodycz weneckiego wiatru lub wiatru i okolic Bellagio. No dobrze. A potem nastąpi już kulminacja główna. Dokładnie tak. I Chopin tutaj się już nie cofa, ale w più mosso podąża taką szeroką falą ekspresji. Po tej fazie kulminacyjnej następuje migotliwa koda, która wprowadza nam całkowicie nową myśl muzyczną, z którą nie mamy czasu jakby się bliżej zapoznać. Miałem zachodzące słońce. Ale to jest zastanawiające. Wprowadzić na końcu temat, z którym nie zdążyliśmy się oswoić, z którym moglibyśmy go lepiej poznać. To przedziwne. Jest tu jakaś tajemnica w tym. Tak, bo z jednej strony to jest taki jakby gwałtowny rozbłysk światła na końcu, jakby wschodzące słońce, a z drugiej strony, jeśli pójdziemy za tą koncepcją przedświtu Krasińskiego, to może być to też powstająca z nicości Polska, której jeszcze nie znamy, więc nie możemy się nią nacieszyć i jej zrozumieć. Chopin nigdy nie był na placu Świętego Marka. Nie widział Pałacu Dożów, ani mostu westchnień. A mimo to skomponował najpiękniejszą, najbardziej doniosłą, najbogatszą w treści wenecką barkarolę w całej historii muzyki. Ale czy ten migotliwy w swych nastrojach poemat o optymistycznym przesłaniu rzeczywiście jest imaginacyjną wędrówką po zakamarkach weneckich kanałów? Może stanowi echo lektury Przedświtu Zygmunta Krasińskiego? Według mnie jest to po prostu muzyka. Muzyka czysta, absolutna. Przymknijmy oczy i słuchając Baccaroli pozwólmy się owiać niewysłowionej słodyczy rozkołysanych tematów tego wieloznacznego poematu.